Witamy tym razem na lekcji języka angielskiego. Jest z nami przecudowna i przesympatyczna pani nauczycielka. O czym dzisiaj? A dzisiaj będziemy mówili o zakupach, sprzedaży i o składaniu reklamacji. Super. Hello, how are you today? We're going to talk about buying, selling and complaining about goods, and that's what I'd like to focus on. Okay, so let's start. To zacznijmy sobie najpierw od naszej zagadki. Słuchajcie, tu jest dla Was zagadka, za moment ją przeczytam. Jeżeli ktoś z Was będzie znał na tą zagadkę odpowiedź, a odpowiedź pojawi się tak jakby w środku tej lekcji, to napiszcie nam na czacie, żebyśmy wiedzieli, że nas słuchacie. It is something you can pay with in a certain shop. It is made of plastic and you usually get it as a present. It is not issued by any bank. Nie będę Wam tłumaczyła, żeby nie ułatwiać, tak? Myślę, że każdy może się domyślić, co to znaczy. Zerknijcie jeszcze. Okay? I lecimy. So, let's start with a short warm-up about translating. So we're going to translate a bit of sentences as usual. And let's look at this. Słuchajcie, zaczniemy tak jak ostatnio od rozgrzewki językowej. To będą tłumaczenia, częściowe tłumaczenia zdań, ale na następnej lekcji Was zaskoczę, bo już coś mam innego. Ok, pierwsze zdanie. To nie są my children's toys. No i teraz, co teraz? No nie damy tutaj this, prawda, bo this to dotyczy rzeczy w liczbie pojedynczej, a mamy tutaj zabawki, toys, więc mamy dwie opcje. Albo they aren't na początku zdania, albo these aren't, T-H-E-S-E, my children's toys. Kim are you? Kim to nie jest imię, tylko pytamy kogoś, kim jest i jakie słówko nam pomoże w przetłumaczeniu tego zdania. Jedno, jedyne, nic więcej nie potrzebujemy. Potrzebujemy tu tylko jednego słówka who. Tony is najprzystojniejszym chłopakiem I have ever met. No i mamy najprzystojniejszy, potrzebny nam jest stopień najwyższy przymiotnika, potrzebne nam jest słowo chłopak i jeszcze przed stopniem najwyższym przymiotnika potrzebny nam jest przedimek określony the. Tony is the most handsome guy I've ever met. No zgubiłam tutaj chłopaka, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. Musiałam gdzieś go uciąć przy przesuwaniu. I jeszcze kilka zdań. Who powiedział you about it? Czyli kto Ci o tym powiedział? I zobaczcie, tutaj nie ma podanego czasu, prawda? Czyli musimy zastosować taką konstrukcję, która nam pozwoli tak jakby odnieść to wyrażenie do jakiegoś czasu w przeszłości, ale bez podawania konkretów. Czyli zastosujemy present perfect. Who has told you about it? She naprawdę lubi cooking. No to jest proste zdanie. She really likes cooking. I zdanie w trybie rozkazującym. Otwórzcie the window, please. Jak to się robi? Po prostu dajemy na początek czasownik, a jak jest otwierać, to mam nadzieję, że każdy wie. Open the window, please. A to, że dodajemy please na końcu, to sprawia, że całe to zdanie staje się prośbą, a nie nakazem. You musisz to learn the poem by heart, czyli Ty musisz nauczyć się wiersza na pamięć. No i tutaj jest taki mały myk, bo jak widzicie tutaj po słowie musisz jest słówko to, no i nie możemy tutaj zastosować słówka must, tylko musimy dać have to. A właściwie to wystarczyło tu dać samo have, bo już tu było wpisane. To mój błąd, nie wiem jak to się stało, tego tu nie powinno być w mojej wypowiedzi, ale w każdym razie zwróćcie na to uwagę. Jeżeli będziecie musieli kiedyś przetłumaczyć wyrażenie oznaczający obowiązek i pojawi Wam się przyimek to, to wtedy stawiamy have, a nie must, bo po must tu nie możemy dać. Wszyscy was angry. To było na ostatniej lekcji. Mam nadzieję, że pamiętacie, jak jest wszyscy i to jest po prostu everybody. I ostatnie zdanie. She always cleans w piątki. I takie zdania też mieliśmy w poprzedniej rozgrzewkach językowych i mówiłam Wam, żeby się nie sugerować tym słówkiem wy, że to wcale nie musi być in, a już w ogóle, jeżeli chodzi o dni tygodnia, to nie może być in, tylko musi być on. I nasze zdanie brzmi, she always cleans on Fridays. No i o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, już dałam Wam znać na początku. Buying, selling and complaining. And as you can see, we have got a shop in which you can buy some newspapers and some gifts and some little things, bits and bobs, as the English say. Okay, so let's start with the vocabulary and types of shops. So the first shop is a baker's. In a baker's, you can buy bread rolls and bread. Basically, some base for your sandwiches, right?
Bookshops. Bookshops are shops in which you can buy books, as the name says. Butchers. Butchers is a shop in which you buy some meat, some ham, some chicken legs, right? So basically animal products that are designed to eat. Charity shop. Oh, that's a nice one. We don't have such shops in Poland. We've got second-hand shops. And charity shops are very popular in England, and charity shops usually sell used things, used goods, like furniture, like clothes, like records, like some pieces of art. And all the money that is made by selling those second-hand products goes to charity organizations like Oxfam, for example. Chemists. It's not a shop with toiletries, it's basically a shop where you can buy medicines. I know, headache pills, some plaster, some painkillers, things like that. Corner shop. Corner shop is a little shop in your area where you can buy basically anything you need for your daily life. Stationers, it's a shop which you probably visit when you start the school year. I visit that kind of shop. And I buy their pens, pencils, notebooks and paper. This is papiernicze basically in Polish. Florists or a flower shop is a shop where you can buy some nice flowers. DIY shop. I like those shops quite. In DIY shops you can buy anything you need to do some little home redecoration, some painting, some woodwork. To jest taki sklep, słuchajcie, z takimi akcesoriami do masterkowania i całe to wyrażenie DIY oznacza do it yourself. Czyli jeżeli potrzebujecie coś do jakiegoś małego remontu albo do naprawy jakiegoś w domu sprzętu, to właśnie znajdziecie go w takim DIY shop. Flea market. Flea market, it's a market in the open air where you can buy some strange things, maybe like anything you can think of. To jest, słuchajcie, po prostu pchlitarg. Można tam kupić bardzo wiele różnych dziwnych rzeczy, ale nie sprzedaje tam się jedzenia. Jeżeli sprzedajemy jedzenie, że na takim rynku sprzedaje się jedzenie, nazywa on się po prostu fruit and vegetable market albo green market. Green grocers is a shop where you can buy fruit and vegetables. News agents it's a shop where you can buy newspapers or magazines. Petrol station, oh that's a very important place. You buy petrol there, or gas, as some people prefer to call it. And I had a problem today. I couldn't open my gas tank. And now I'm a little bit worried that I'm not going to make it home. Supermarket, oh, you know what it is. I'm not going to explain. Sports shop is a shop where you can buy everything you need to play sports, like tennis rackets or windsurfing boards or snowboards or skis, or basically trainers, so anything which is connected with sport. And green market, I mentioned before, it's a market in the open air where you can buy fruit and vegetables. Okay, so let's practice. You have to tell me the name of the shop. Our fridge is almost empty. We need to go to so where your fridge is empty, you need to go to a shop which sells basically everything, and this is a supermarket, right? I'm going to bake an apple pie today. We've got a lot of flour and there is enough sugar, but there aren't many apples. Could you go to and buy some? So where can you buy apples? Well, basically, you can buy apples at the green grocers or at the green market. She went to there and bought some fresh meat. So where can you buy fresh meat? At the butcher's, but also in a supermarket. They don't sell good bread at the local, but their blueberry muffins and scones are really tasty. So you can either use bakers, right? But if you look at the, as I would say, at the second part of the sentence, which is blueberry muffins and scones, to są, słuchajcie, słodkie rzeczy, desery. I mamy jeszcze oprócz bakers jedną nazwę sklepu. On nazywa się confectioners i to po prostu jest sklep ze słodyczami. The doctor said that it was flu. I have to go on sick leave and stay in bed for a few days. But first I need to go to get my medicine. So where do you buy medicines? You buy medicines at the chemist's. Could you please buy the Times on your way back home? Do you know what the time is? Wiecie, co to jest The Times? To jest chyba najsłynniejsza gazeta świata, więc musimy iść po prostu do kiosku newsagents. My husband is a real handyman. He often buys tools and other accessories and makes fantastic things for our home. Co to znaczy handyman? Złota rączka. Czyli jak myślicie, gdzie on się zapatruje w narzędzia i w różne części, które mu są potrzebne do wykonywania drobnych napraw w domu?
at a DIY shop. Offer quite interesting second-hand stuff. Yesterday I was at Oxfam and bought this original lamp. How do you like it? No i tłumaczyłam Wam, co to są za sklepy, które na przykład prowadzi organizacja charytatywna Oxfam i one nazywają się charity shops. Okay, and now let's move on to vocabulary connected with buying and selling and look at the first sentence. How much does this TV set cost or price? Your task is to choose the right word. Potrzeba nam wybrać właściwe słowo i zobaczcie, mamy dwa. Zakładam, że je znacie. I zakładam, że nie muszę Wam tutaj wiele tłumaczyć, ale mimo wszystko. Czy pamiętacie, co to znaczy cost? To znaczy kosztować, prawda? A price to jest cena. A tutaj jest nam potrzebny ewidentnie czasownik, więc wybierzemy słówko cost. We bought a lot of things at finance discount prices. No i co to jest finance? To są finanse, a discount to jest zniżka. Więc co nam tutaj pasuje? Już wiemy, co to jest price, cena, więc oczywiście kupiliśmy dużo rzeczy ze zniżką, czyli at discount prices. I used my credit card or loyalty card to buy a bike. Czyli skorzystałam z mojej karty kredytowej albo karty lojalnościowej, żeby kupić rower. No wiadomo, na kartę lojalnościową to my nic raczej nie kupimy, ewentualnie dostaniemy jakieś punkty na nią, że robimy zakupy ciągle w tym samym miejscu i tutaj będzie credit card. Jill wanted to borrow some money for a new dress. I o tym już kiedyś rozmawialiśmy, o borrow i lend i jaka jest pomiędzy nimi różnica. I mam nadzieję, że pamiętacie, że tutaj powinno być borrow. The shop assistant didn't give me back the correct amount of change or difference, czyli sprzedawca nie oddał mi odpowiedniej ilości, prawidłowej ilości i teraz prawidłowej reszty czy prawidłowej różnicy? Czy reszta może być prawidłowa, czy różnica jest prawidłowa? Prawidłowa jest reszta. Change, bo to dostajemy w sklepie. You need to bring your recipe or receipt if you want to return something to a shop and get a full refund or reduction. I słuchajcie, pomiędzy tymi dwoma słowami nie powinniście mieć problemu z rozróżnianiem, bo chyba z 3 lekcje temu było recipe i to jest przepis i tutaj nam to słowo nie pasuje. Ewidentnie będzie tu receipt, czyli paragon. A ta druga część mamy full, czyli pełen. Czyli jak oddajemy coś do reklamacji i chcemy dostać coś pełnego, to na pewno chodzi nam o zwrot, a nie zniżkę. Więc tutaj będzie receipt, a w drugiej części zdania refund. Okay, and now let's look at the vocabulary connected with special offers and bargains. Okay, so the first phrase is a discount. I mentioned it before. It's basically a lower price for a product. To jest zniżka, czyli po prostu jakaś niższa cena jakiegoś produktu. You can have student discount. Możecie mieć na przykład zniżki studenckie, też na bilety uczniowskie. Możecie mieć loyalty discount, czyli taką zniżkę za to, że jesteście lojalnym klientem z waszej loyalty card. Buy one, get one free. No to jest chyba proste, najbardziej popularne hasło reklamowe. Kup jeden, dostań drugi w gratisie. Half price. If you buy something at half price, you pay half the price of the usual amount of money they want from you. Czyli tutaj half price to po prostu znaczy za pół ceny. On sale. If something is on sale, it's cheaper than it usually is, and it's usually at a certain time of year. Jeżeli coś jest on sale, to jest po prostu na wyprzedaży albo na sprzedaż, więc jeżeli teraz mamy taki okres właśnie, że są sales, czyli wyprzedaże, ale na przykład dom też może być on sale i wtedy już zniżki na niego nie dostaniemy. On special offer, czyli w ramach specjalnej oferty. For example, the TVs are on special offer, you get an extra amount. Na przykład telewizory są w specjalnej ofercie, dostajecie do nich mount. Jak to się po polsku nazywa? Zestaw do montowania na ścianie. Widzicie, już nawet nie pamiętam, jak to po polsku się nazywa, bo chyba też na to mówimy mount często. 50% off, 50% taniej. Można też oczywiście kupić coś 10% off, or 12% off, or 20% off. Gift card. Gift card, that's something people usually get somebody they don't know really well as a present, so that this person can't get a good present for themselves. Okay? Gift card to jest karta podarunkowa i tak się często robi, jeżeli nie znamy kogoś dobrze i nie chcemy mu sprawić jakiegoś prezentu, z którego będzie niezadowolony i wtedy kupujemy mu właśnie gift card, czyli kartę podarunkową. It was a bargain. To jest zdanie, które bardzo często ja używam, jak się tłumaczę, dlaczego coś kupiłem. To była okazja. If something is a bargain, you buy it at a good price, really good price, and it is good quality. Ale jak coś jest bargain, to musi być i dobrej jakości, i w dobrej cenie. Okay? And now payments, czyli sposoby płacenia. Pay in cash, to jest płacenie gotówką, so you can pay in cash in our shops, for example.
Pay by card, czyli płacenie za pomocą karty. Pay with checks, no tego to już chyba raczej tylko może jakieś babcie angielskie albo amerykańskie robią, czyli płacenie czekiem. Loose change to jest taka luźna gotówka, luźna reszta. Czasem możecie pytać swoich rodziców, have you got any loose change? Gdyby rodzice mówili po angielsku i bylibyście brytyjskimi nastolatkami, to tak właśnie byście ich pytali, czy mają jakieś po prostu drobne, które wam mogą przekazać. Coins are the money, which is metal, right? Monety. And banknotes or notes are the money, which is paper, czyli banknoty. PIN code, I don't need to explain that. And a gift card was there before. It's also a way to pay for things. Pamiętajcie, że gift cardem właśnie można za coś też zapłacić, ale tylko w określonym sklepie. Online payments, that actually is very popular now. You can pay online almost for anything, for your electricity or for basically shopping you do online, right? Online już można właściwie teraz zapłacić za wszystko i nie tylko dotyczy takich zakupów typowych, ale można też online zapłacić rachunki. Okay, and now let's move on to complaining. No i teraz to składanie reklamacji. Wybrałam tutaj stronę Teach This, z której skorzystałam, żeby Wam pokazać bardzo wiele sposobów, jak taką reklamację składać. I zerknijmy sobie na pierwszy zestaw wyrażeń, making a complaint, czyli w jaki sposób możemy taką reklamację złożyć. I'm afraid I have to make a complaint. To jest obawiam się, że chciałbym złożyć reklamację. I'd like to make a complaint. Chciałbym złożyć reklamację. I'm sorry to trouble you, but. Przepraszam, że sprawiam kłopot, ale. I've got a big problem, you see. Mam ogromny problem, widzisz? I tutaj po tym you see tłumaczymy, co się dzieje. Na przykład, I've got a big problem, you see. This radio isn't working and I bought it a week ago. Mam wielki problem, to radio nie działa, a kupiłam je tydzień temu. I'm sorry to have to say this, but. Przykro mi, że to muszę powiedzieć, ale. Na przykład, I'm sorry to have to say this, but my toaster doesn't work. Excuse me, there appears or seems to be something wrong with my toaster. Wydaje mi się, że jest coś nie tak z moim tosterem. Tak możemy właśnie taką reklamację zacząć. I'd like to return it, get my money back. Chciałbym to zwrócić albo dostać moje pieniądze z powrotem. I teraz, jak może nas sprzedawca za to przepraszać? I'm sorry to hear that, czyli przykro mi to słyszeć. Oh, I'm sorry about that, przykro mi z tego powodu. Oh dear, I'm really sorry. I apologize or my apologies. Na przykład I apologize for the problem. I would like to apologize for, czyli chciałbym przeprosić za. I apologize for the inconvenience, czyli przepraszam za niedogodności. Zobaczcie, ile wyrażeń możemy usłyszeć i te wyrażenia warto mniej więcej znać, bo na przykład, gdy będziemy mieli zadanie na słuchanie, w którym będzie konieczność zrozumienia rozmowy pomiędzy sprzedawcą a osobą, która reklamację składa, to takie wyrażenia nam się przydadzą. No i taking action. Co może być zrobione w sprawie naszej reklamacji? I suggest you leave it with us and we'll see what can be done or what we can do. Czyli sugeruję, żeby Pan to zostawił u nas, a my zobaczymy, co się da zrobić. I will send someone to take care of it. Czyli na przykład składaliśmy reklamację dotyczącą, nie wiem, popsutego łącza internetowego, to taka osoba, która nas wysłuchała, może powiedzieć, że kogoś wyśle do nas, żeby naprawił. Let me check and see what happened. Proszę mi pozwolić i sprawdzić, co się wydarzyło. Let me straighten this out and I will get back to you. Proszę dać mi czas na wyjaśnienie tego i odezwę się do Państwa z powrotem. I'm sorry, but I can't offer a cash refund. Przepraszam, ale nie mogę zaoferować zwrotu gotówki. No i teraz mamy zadanie, żeby Wam udowodnić, że właśnie takie rzeczy jak sklepy mogą się na takim egzaminie naszym zdarzyć. Zobaczcie, to jest zadanie z egzaminu próbnego, które przygotowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w 2020 roku. Tutaj było kilka tekstów, 4, ale ja wybrałam tylko ten, który dotyczył zakupów i przeczytajmy sobie. Tu trzeba po prostu zdecydować, co musi zrobić Maggie. Gdzie musi pójść? Maggie, I've bought some bread and milk, but I forgot carrots and tomatoes, so get some on the way home. And hurry up, the chicken is almost ready, Dad. No i co ten tata jej każe zrobić? Gdzie ona ma iść? Maggie needs to go to the baker's, to the butcher's, to the greengrocer's. So where can you buy tomatoes, right? Of course at the greengrocer's. So she needs to go to the greengrocer's. Okej, i teraz wyjaśnienie naszej zagadki. Pamiętacie, co to było? Dla przypomnienia, it's something you can pay with in a certain shop. It is made of plastic and you usually get it as a present. It's not issued by any bank. I co to było? Zgadł ktoś? Czy nie? Pojawiła nam się jedna odpowiedź. Napisał ją Kacper. I mamy odpowiedź gift card. Nie wiem, czy jest to poprawna odpowiedź. Lovely accent.
Tutaj pan prowadzący ma bardzo ładny akcent. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, tak brytyjsko brzmi. Okej, słuchajcie, dziękuję wam za uwagę. Widzimy się za kilka minut. Będziemy rozmawiali o filmie i o książce i o prasie. Słyszymy się za chwilę.